ostatni look na nasz pokój i wychodzimy. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy dzisiejszy dzień. Jest godzina 6 z kawałkiem i lecimy właśnie na dworzec autobusowy do Chiang Rai. Nie paniutki jak jedzie. Właśnie dojechaliśmy. Idziemy panu zapłacić. Umówiliśmy się na 40 batów za osobę. Takim oto busem przyjechaliśmy, więc pan nas podrzucił te 6 km za 80 batów. Więc myślę, że spoko cena. I teraz jeszcze musimy sobie zakupić wodę na drogę. Woda to jest jedna rzecz i jedzonko to jest druga rzecz. Także bardzo fajnie, bo dostaliśmy podwózkę w zasadzie pod sam terminal. Jesteśmy sporo czasu przed czasem, bo wyruszamy za 45 minut, więc możemy sobie teraz na spokojnie jeszcze iść. Chyba pierwszy raz wstaliśmy tak, że jesteśmy tutaj zaraz po 6 już na nogach, nie? Dokładnie, jakbyście się zastanawiali, od której jeżdżą czerwone taksówki, to złapiecie o 7 rano bez problemu. My się zastanawialiśmy, czy będzie problem, czy nie. Okazało się, że jeżdżą od samego rana. Tutaj jest już nasz busing do Chiang Rai. Tak się prezentuje. Wygląda jakby była klima i full wypasik, także bardzo dobrze, bo czuję, że dzisiaj będzie całkiem ciepły dzień, także myślę, że nam się trochę przyda. I gdyby się ktoś zastanawiał, od razu mówię, że nie zginiecie tutaj z głodu w Chiang Rai, nawet o 6 rano będąc, bo jest po prostu dostępność jedzenia i na samym dworcu. Ja dosłownie stoję teraz na terminalu, tu jest autobus, tu można kupić już jedzenie. My kupiliśmy dosłownie parę metrów dalej, bo tu jest taka uliczka, tam sobie poszliśmy i tam można już się napić kawki i świeże rzeczy były już przygotowane. Także nie ma się co martwić, ponieważ dostępność tutaj usług i produktów jest na bardzo dobrym poziomie. No i przede wszystkim jest też dużo miejsca do siedzenia. Tutaj Asia sobie siedzi, tutaj jest mój plecak. Tutaj też są kolejne miejsca do siedzenia. Także można sobie usiąść i spokojnie poczekać. To mi wygląda w ogóle jak drukarka jakichś biletów z Greenbusa. Widzicie, jest komputer, jest czas. Do naszego odjazdu jest jeszcze pół godziny, także mamy sporo czasu. Także widzicie, tak wygląda tutaj stanowisko. Mega fajnie. Czeka nas około 4 godziny podróży według tego, co jest w rozkładzie. I zapłaciliśmy za to 49 zł za 2 osoby, więc całkiem fajna cena. No i co? Czekamy aż, że tak powiem, rozpocznie się tutaj pakowanie do autobusu. Miejsca są numerowane, więc to nie jest tak, że wsiadamy i nie będziemy mieli miejsca, tylko miejsca są ponumerowane, są one na bilecie, także nie ma żadnego problemu z wchodzeniem, kto pierwszy, kto sobie zajmie, nie ma czegoś takiego, po prostu idziemy i jest gitarka. Autobusik jak autobusik, nic specjalnego, jest klimka, jest Asia. Miejsca są numerowane. Pan powiedział, żebyśmy założyli maseczkę i możemy jechać. Spęko. No właśnie dojechaliśmy do Chiang Rai i wychodzimy z autobusu, także jesteśmy już na zewnątrz. Tutaj już nie ma cennika na furach. Nie. Witamy w Chiang Rai! Dobry, dzień dobry. Właśnie dotarliśmy do kolejnego naszego miejsca, z którego będziemy nadawać przez kolejne 3-4 dni.
Dokładnie tak. Po wysiadce z autobusu od razu nas dopadli panowie, tutaj busiarze, tuktukarze. Także czujemy się naprawdę zaopiekowani, ale musimy sobie odsapnąć i zaraz ogarniemy transport na nasz nocleg. No i udało nam się ogarnąć skuter, w sensie znalazłem jedną fajną wypożyczalnię, która okazuje się, że jest 600 metrów od dworca, więc właśnie zmierzamy w tamtą stronę z całymi bagażami i po prostu zabierzemy się od razu do naszego noclegu skuterem, także nie będziemy musieli ani szukać transportu, ani ogarniać tutaj żadnych rzeczy, tylko od razu zaczynamy tripa ze skuterem, także będzie nam łatwiej i będziemy się mogli szybko przemieszczać między miejscówkami. Planujemy odwiedzić co najmniej 2 świątynie tutaj, więc ten skuter nam będzie po prostu potrzebny. Także od razu go bierzemy na 2 dni, zobaczymy jak warunki i tak dalej, więc opowiemy jak już dotrzemy na miejsce. Tak wygląda cennik w Chiang Rai i dogadaliśmy z panem, że dostajemy tą Hondę za 200 batów na 2 dni, czyli 400 batów zapłacimy za oba dni. I depozyt nie 5000, a 3000 i tak wygląda formularz, który musimy uzupełnić, a w zasadzie ja muszę. I tutaj oczywiście będzie kopia paszportu albo po prostu zdjęcie paszportu robione. Także jedziemy z uzupełnianiem dokumentów i potem prosto na chat. Tutaj pan wypisuje papiery, tu zostawiamy depozyt. Tutaj będziemy dawać hajsik za tego. Z tego nam jeszcze 100 zostanie. To pewnie będzie akurat na tankowanie. No i oczywiście dostaniemy cały ekwipunek, a motor jest już tam przygotowany. No i wypożyczyliśmy taką Yamaszkę N Max ze względu na to, że jednak jak będziemy jechać godzinę do świątyni, to nie jest dobry pomysł, żeby brać 125, więc pan nam odradził. Tutaj nam zamontował już na nawigację, żebyśmy mogli sobie zostawić telefon. Tak ona się prezentuje. Jest trochę poobdzierana, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, lepiej mieć trochę bardziej obdarty skuter, ponieważ potem nie będzie problemu z oddaniem go i z kaucją, tak? No bo jak są rysy i ślady, to ciężej dopatrzeć się nowych. Także dotarliśmy do naszego pokoju. Wygląda on w ten sposób. Tu sobie Asia już pracuje. Jest mały stołeczek, 2 butelki wody tam są. Tutaj już czekają na nas ręczniki. Tutaj mamy nasze bagaże, więc wygląda to w ten sposób. Tutaj jest lustro. Proszę bardzo, w takie plastry miodu. I tutaj mamy widok za oknem. A za oknem w sumie się nic nie dzieje, ale tu był kiedyś jakiś balkon, tylko że chyba nie ma za bardzo do niego wejścia. No i tu jest wszystko okratowane, bardzo fajne, drewniane, zaciemniane te. Proszę bardzo, tu mamy już hasło do Wi-Fi zostawione. Widzę, że mamy też 4 kontakty, więc myślę, że spokojnie to oblecimy. No i to wszystko jest na taką kartę tutaj. A za nocleg, za dzień zapłaciliśmy 55 zł za noc. Czyli ile całość? 165 zł za 3 dni zapłaciliśmy za wynajem. Także jakiś prysznic, ogarnianko i lecimy do świątyni. Złapaliśmy trochę oddechu, szybki prysznic wleciał i lecimy teraz coś zjeść, no i wykorzystywać nasz skuter. My znajdujemy się na 3. piętrze, idziemy sobie w dół. No bardzo mi się podoba ta miejscowa, nie dziwię się, że jest tak wysoko oceniona. Tu jest taka wspólna przestrzeń, taki common room i chyba od 7 do 8 można tutaj dostać herbatkę i kawkę za friko. No i jest oczywiście woda pitna również za free. Także idziemy sobie teraz na miasto, a ja jeszcze muszę pani zapytać, czy mogę... Okej, pani powiedziała nam, że możemy zostawić kask tutaj,
gdzieś, ale jeszcze nie wiem gdzie. Hej. I ogólnie skuter możemy zostawić przed, więc będziemy tutaj pewnie parkować. Widzę, że tam są jeszcze zaparkowane, także lecimy do skuterka i zostawiamy kask i lecimy na jakieś jedzonko. Właśnie zamówiliśmy pad thai'a i czekamy na niego, aż nam go pani przyrządzi. No i to jest jedno z pierwszych dań, a drugie gdzieś pójdziemy dalej. Bardzo dobry pad thai, za który pani policzyła nas 40 batów, czyli zapłaciliśmy tutaj tak centralnie local price, więc jest jak najbardziej ok. No i ogólnie mało jest tutaj stoisk, w sensie jest dużo stoisk, ale jest mało otwartych stoisk, także będziemy właśnie, że tak powiem, zmierzać do kolejnego marketu i szukać jeszcze jakiegoś fajnego dania. Także lecimy sobie dalej. Dobra, robimy próbę. Zobaczmy, co to jest. Bardzo dobre. Very good. Ale czuję, jakby to był jakiś słodki ziemniak w środku. Nie bardzo wiem, co to jest, ale bardziej mam wrażenie, że to jest jakieś warzywne nadzienie. Tak wygląda środek. Kupiliśmy jeszcze drugą rzecz na słodko. Wow. I to jest chyba taki trochę naleśniczek, ale jest ciężkie bardzo. Patrzcie, ile tu jest nadzienia. Nadzienie jest po całości. Ciężko określić smak, trochę jak taka słodka bułeczka. Dobra. Ale ciężko mi określić, jaki jest w środku dżem. Może ananasowy, ale nie do końca, bo ma takie pestki małe. O, to jest z papierem. Daliśmy z papierem. Bardzo dobre. Dajemy okejkę. Dobra. Troszkę zasłodziliśmy się tym wszystkim, ale to są tak dobre rzeczy, że zawsze bierzemy po jedną i próbujemy po trochu. Także teraz jedziemy do Białej Świątyni, która jest oddalona 13 km. Pokazuje nam tam 20 minut drogi. Jeszcze musimy zatankować, bo widziałem jedną kreskę. Nie chcę na jednej kresce jeździć. Lepiej, żeby motor był zatankowany. Także jedziemy na stację do świątyni, a potem zobaczymy, co dalej. Ale dzisiaj ten dzień jest dużo, że tak powiem, fajniejszy do startu, bo wystartowaliśmy jakieś 7:30 z dworca i po prostu jedziemy teraz. Jechaliśmy przez te 4 godziny w klimatyzowanym autobusie, więc bardzo spoko. Więc jesteśmy po prostu żywi. Wystarczył prysznic, delikatnie się odświeżyliśmy i jest bueno, bueno! Dojechaliśmy właśnie do Białej Świątyni. Trasa była super, bo jechaliśmy przez pola bananowe, przez pola ryżowe, więc taka totalna tajska wieś. Te drogi są tak urocze, że można nimi jechać i jechać. I nagle naszym oczom ukazała się taka piękna, biała świątynia. Zresztą sami zaraz zobaczycie, bo właśnie tam zmierzamy. Wejściówka kosztuje 100 batów, także zakupiliśmy 2 bilety i właśnie wchodzimy na teren świątyni. Dobra, bardzo ciekawa sytuacja nas spotkała, ponieważ kupiliśmy bilety i pani powiedziała, że ludzie wrzucają filmy na YouTube'a, wrzucają filmy w inne miejsca z linkami afiliacyjnymi i próbują zarabiać na tym, że pokazują tą świątynię. I ja jej tłumaczę, że to jest dla nas wideo, że my na tym nie zarabiamy, nawet reklam nie mamy na YouTubie, żeby móc na tym zarabiać, że nie dajemy żadnych linków afiliacyjnych, że nie dajemy niczego, co mogłoby powodować, że to wideo staje się w jakiś sposób komercyjne, nie? Więc ja się zapytałem, czy muszę ten formularz podpisywać, ponieważ pani nie miała angielskiej wersji, była wersja wyłącznie tajska, więc stwierdziłem, że no kurde, nie podpiszę tego, ale pierwszy raz była sytuacja, że tutaj nie można było czegoś robić i trzeba było podpisywać swoją formę, dawać paszport i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo ciekawa sytuacja, no ale udało się wejść i pani powiedziała, że okej, dobra, to idźcie i nie ma problemu. Z drugiej strony, patrząc na to, co się tutaj dzieje, absolutnie się temu nie dziwię, że taka jest reakcja ich i że nie chcą pozwalać ludziom nagrywać, nie? Ale już tutaj widzę, że kolejne osoby są z kamerkami, z aparatami.
Jesteśmy na terenie świątyni, zwiedzamy, właśnie jesteśmy po krótkim odpoczynku. Świątynia jest cała biała, przez to cały czas mrużę oczy, bo światło się wszędzie odbija i trafia po prostu jego nadmiar do naszych gałek ocznych. Tutaj w środku świątyni nie wolno fotografować. Ja się z panem trochę spierałem, bo on powiedział, że nie wolno fotografować. Ja powiedziałem, że ja nie fotografuję, tylko filmuję. Wiecie, czasem w muzeach jest tak, że jest zakaz fotografowania tylko dlatego, żeby nie błyskać fleszami, więc nie wiem, czy tu jest taki zakaz, czy po prostu już działo się dużo dziwnych rzeczy z tą świątynią, że taka jest w chwili obecnej sytuacja. Wychodząc ze świątyni spotkaliśmy ten oto bankomat, który serdecznie polecamy. Ze względu na to, że można w nim wybrać nawet 10 tysięcy batów za jedną transakcję, co jest bardzo dobrą opcją, bo pamiętajcie, że każda wypłata z bankomatu tutaj to 220 batów, czyli blisko 30 zł prowizji jest za wybranie z bankomatu, więc polecamy te fioletowe, ponieważ można z nich wyciągnąć po prostu więcej kasy, a co za tym idzie, płacicie przez to mniejszą prowizję, bo jak wyciągniecie 10 tysięcy, no to już jest naprawdę pokaźna kwota na polskie 10 tysięcy batów, to jest tam około 1200 1300 zł plus prowizja, także bardzo spoko. Polecamy właśnie te fioletowe bankomaty. Wyjechaliśmy do Białej Świątyni, to po drodze, jak się kierował, zauważyłam pomnik i zaczęłam go googlować. I tak oto wylądowaliśmy w bardzo magicznym miejscu. A to, oto pomnik. Patrzcie, jak on się prezentuje. Jesteśmy jakieś 50 metrów od niego. Nie wiem, ile ma wysokości, ale jest ogromny. No i proszę bardzo, 40 batów za osobę, wyjechaliśmy sobie na samą górę i tak to właśnie wygląda. No, coś niesamowitego. A zobaczmy teraz, jak będzie wyglądał widok z okna. No, mniej więcej tak. Fantastyczne miejsce. Cieszę się, że je znaleźliśmy. Ja wierzę, że nic nie dzieje się przypadkowo i mieliśmy tutaj wylądować i bardzo fajnie, bo jestem mega zadowolony. Nie ma słów, nie? Czegoś takiego po prostu nie widziałem. Ciężko jest to określić. Dlatego robię tutaj jak najwięcej ujęć, żeby wam pokazać piękno i majestat tego miejsca. Nie wiem, czy da się je opisać słowami, bo ciężko je objąć nawet na zdjęciach, żeby wyglądało tak pięknie jak w rzeczywistości.
Po prostu zapiera dech w piersiach. Tak grubo. Thank you. Please back again. Takimi właśnie autobusami są dowożeni tutaj turyści z dołu. Jeśli ktoś nie może podejść lub nie chce z jakichś powodów, no to można skorzystać właśnie z takiej opcji. Były też wózki inwalidzkie, więc miejsce jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Ogólnie nie trzeba nic płacić, chyba że chce się wyjechać windą na górę, to 40 batów. Miejsce po prostu zapiera dech w Fenomenalne. piersiach. To był przepiękny dzień, świetna podróż z Chiang Mai do Chiang Rai. Jesteśmy zachwyceni tym, co się tutaj dzieje, jakie są widoki, spokój, świątynie i jak nastawieni są ludzie. Piękna też jest droga, którą pokonujemy na skuterze. To jest po prostu magiczne, jak z każdej strony otacza nas po prostu pasy zieleni i plantacji różnych. No i wyłaniają się takie pomniki. Dlatego kończymy dzisiejszy odcinek i jeśli masz jakieś pytania odnośnie naszej podróży, to napisz je w komentarzach. Chętnie odpowiemy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!